Posadzka epoksydowa do magazynu. Wykończenie z lekką strukturą antypoślizgową. Naszą serię poświęconą renowacji magazynu rozpoczynamy od posadzki epoksydowej. W tym filmie pokażemy, jak wykonać mocną posadzkę epoksydową z lekką strukturą antypoślizgową. Do prac używamy systemu żywic epoksydowych, który składa się z mocnego gruntu epoksydowego Dopox Heavy Bond 3033, zasypanego kwarcem o granulacji 0,2 do 0,5 mm, wykończonego żywicą epoksydową Dopox Hardcoat 3052. System ten charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną i chemiczną oraz lekkimi właściwościami antypoślizgowymi. Szara posadzka to popularne i z reguły wystarczające rozwiązanie dla magazynów i parkingów. W oddzielnym filmie pokażemy, jak dla dodatkowego efektu wizualnego wykończyć posadzkę za pomocą lakieru poliuretanowego w kolorze oraz w wersji bezbarwnej. System żywic epoksydowych aplikujemy w 3 etapach. Etap pierwszy – przygotowanie podłoża. Etap drugi – gruntowanie. Etap trzeci – aplikacja żywicy epoksydowej. Przygotowanie podłoża. System żywic epoksydowych jest odpowiedni do stosowania na wytrzymałe posadzki betonowe lub mocne wylewki samorozlewne. Naszą pracę wykonujemy na mocnej cementowej wylewce samorozlewnej. Rozpoczynamy od dokładnego szlifowania, dzięki któremu usuwamy mleczko cementowe, wszelkie zabrudzenia oraz otwieramy pory w posadzce. Zalecamy użycie szlifierki wyposażonej w głowicę do betonu lub filcową przystawkę z papierem ściernym. W sytuacji, gdy beton wymaga mocnego szlifowania, konieczne będzie użycie głowicy z tarczami diamentowymi. Po szlifowaniu powierzchnię należy odkurzyć. Przed aplikacją żywicy gruntującej Dopox Heavy Bond 3033 podłoże powinno być czyste, suche, odtłuszczone i stabilne. Gruntowanie. Na odpowiednio przygotowane podłoże można zastosować grunt. Dopox Heavy Bond 3033 to produkt dwuskładnikowy. W związku z tym, bezpośrednio przed aplikacją należy połączyć oba składniki produktu. Aktywator powoli dodajemy do bazy i dokładnie mieszamy. Należy mieszać przy pomocy mieszadła mechanicznego przez 3 do 5 minut. Wiertarka powinna być ustawiona na wolne obroty, aby nie napowietrzyć żywicy. Czas stosowania Heavy Bond po wymieszaniu 2 składników to około 30 minut. Należy więc mądrze rozplanować pracę, aby uniknąć strat w materiale. Heavy Bond z reguły aplikujemy za pomocą wałka. Istnieje jednak możliwość aplikacji za pomocą gładkiej rakli do żywic. Jednak również w tym wypadku nałożony materiał należy rozwałkować. Takie rozwiązanie pozwala na bardziej równomierne rozprowadzenie gruntu na całej powierzchni. Heavy Bond nakładamy w warstwach od 0,25 do 0,3 kg na metr kwadratowy. Grunt musi stworzyć jednolitą warstwę, bez prześwitów podłoża. Prześwity mogą prowadzić do powstawania problemów przy aplikacji żywicy nawierzchniowej. Jeśli jednokrotna aplikacja nie stworzy jednolicie szklistej powłoki, gruntowanie należy powtórzyć. W przypadku naszej posadzki jedna warstwa gruntu była wystarczająca. Uwaga! Bezpośrednio na świeżo nałożoną, mokrą warstwę gruntu rozsypaliśmy około 2,5 kg na metr kwadratowy kwarcu o granulacji 0,2 do 0,5 mm. W ten sposób poprawiliśmy przyczepność żywicy do podłoża, tworząc tzw. mostek strzepny. Następnie możemy przystąpić do aplikacji żywicy epoksydowej. Żywicę epoksydową Hardcoat 3052 nakładamy po minimum 24,
ale przed upływem 48 godzin po aplikacji gruntu. Na drugi dzień, po pełnym wyschnięciu gruntu, usuwamy nadmiar piasku, który nie wkleił się do podłoża. Następnie odkurzamy całą posadzkę. Aplikacja żywicy Dopox Hardcoat 3052. Do prac na tym filmie używamy żywicy Dopox Hardcoat 3052. Jest to grubopowłokowa, bezrozpuszczalnikowa żywica nawierzchniowa, przeznaczona do aplikacji za pomocą rakli lub wałka. Hardcoat 3052 to również produkt dwuskładnikowy. Aktywator dodajemy do bazy i mieszamy mechanicznie przez 3 do 5 minut. Produkt nadaje się do użycia tylko przez 30 minut. Podczas naszej pracy wylewamy żywicę bezpośrednio na posadzkę, a następnie rozprowadzamy za pomocą gładkiej rakli przy zużyciu 0,8 kg na metr kwadratowy. Stosując grunt, zasyp i nawierzchnię epoksydową, tworzymy posadzkę o grubości około 1 mm. Od razu po aplikacji raklą żywicę rozwałkowujemy za pomocą wałka nylonowego o długości włosia 14 mm. Poprzez wałkowanie równomiernie rozprowadzamy nałożony materiał oraz zapobiegamy powstawaniu ewentualnych pęcherzy powietrza. Posadzka epoksydowa wykonana. Zobaczmy efekt przed i po aplikacji. Uzyskaliśmy wysoce odporną posadzkę z lekkim efektem antypoślizgowym. Zaraz po uwagach technicznych zapraszamy do obejrzenia kolejnych filmów z serii o renowacji magazynu, czyli filmu o tworzeniu oznaczeń poziomych i zabezpieczeniu posadzki lakierem poliuretanowym oraz filmu o odnawianiu ścian w magazynie z blachy, płytek i starych powłok malarskich. Hala po renowacji prezentuje się doskonale. Zobaczcie sami. Uwagi techniczne. Po upływie 24 godzin od aplikacji ostatniej warstwy powłoka jest odporna na lekki ruch pieszy. Po 72 godzinach żywica uzyskuje pełną odporność mechaniczną. Pełną odporność chemiczną uzyskujemy po 7 dniach. Po tym czasie możemy posadzkę zmywać wodą, stosować środki czyszczące oraz wjeżdżać pojazdami z oponami. W celu uzyskania estetycznego wykończenia i uniknięcia smug należy umożliwić produktom powolne wysychanie. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.